A to jest Bike Beijing 5, chiński budżetowy samochód, który jest dostępny aktualnie w Europie. Dobra, panie operatorze, poczekaj, bo ktoś dzwoni. Kto? Jak to kto? Artur Tor Łódź. Wiesz co to będzie? Halo Artur, co tam? Czekaj, jakie ty chcesz zrobić nagrania? A, że pierwszą odebraliście sztukę. No dobra, jutro. Okej, no to nie ma problemu, zbieram operatora. Zgadnij, co mamy, panie operatorze, do roboty. No dawaj. Yaris, na torze Łódź. Yaris? Yaris. Zwykły Yaris? Nie, to nie jest zwykły Yaris. To jest GR Yaris. To będzie gruba robota, jedziemy na tor. Na ten dzień czekałem naprawdę niesamowicie długo. Dlaczego czekałem długo? Dlatego, że samochód, który stoi za mną, jest samochodem legendarnym. Dzisiejszą legendą motorsportu, dzisiejszym legendą track dayów oraz samochodem, który rozchodzi się praktycznie w 28 sekund. Ciężko jest go kupić, ciężko jest go uzyskać do testu. Czym faktycznie jest? No właśnie, jest to Toyota Gazoo Racing Yaris, która nie ma zbytnio za dużo wspólnego ze zwykłym Yarisem, ale o tym się dzisiaj dowiecie w dzisiejszym materiale. Jedziemy z tematu. My steel, disrespect that ain't no cap and real, no cap and real. Plastic bars wanna copy my steel, disrespect that ain't no cap and real, no cap and real. Plastic bars wanna copy my steel. Got my heart no in the bed. If you win, then got my heart no. I tak oto po telefonie Artura wylądowaliśmy tutaj, czyli na torze Łódź, jednym z najnowocześniejszych obiektów pod Łodzią, oczywiście przeznaczonych do typowo motorsportowych celów. Nitka toru o długości 1,5 km i 17 zakrętach. Bardzo okręty, techniczny tor, na którym odbywają się track day'e, odbywają się mistrzostwa oraz także szkolenia z jazdy sportowej. No właśnie, a my jesteśmy tutaj w jednym celu, bo mają niesamowitą flotę samochodów, która jest naprawdę pokaźna, a w jednej z nich jest także nowy GR Yaris, jeden z pierwszych, który został odebrany. GR Yaris po faceliftingu. No dobrze, drogi widzu, ale zanim przejdziemy do tych sportowych wrażeń z GR Yarisa, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Tobie mamy możliwość takich współprac z takimi obiektami jak Tor Łódź i pokazywania Wam tych sportowych wrażeń z tych niesamowitych samochodów. Przechodzimy do GR Yarisa. Ale ten Yaris to nie jest zwykły Yaris. No właśnie, różni się naprawdę dużo od zwykłego Yarisa. I ten emblemat, który jest tutaj, czyli GR, jest to skrót od Gazoo Racing, czyli najbardziej hardkorowej części Toyoty. Jest to osobny dział motorsportu, który zajmuje się praktycznie tylko i wyłącznie rajdówkami, które są właśnie stosowane przez Toyotę. Gazoo Racing jest to coś więcej niż pakiet, tylko oczywiście sportowy, i jest to cała modyfikacja. Ten samochód nie ma praktycznie za dużo wspólnego właśnie z Yarisem, ze względu na to, że ma inne hamulce, inną płytę podłogową, inny silnik, inne zawieszenie oraz jest przemyślany pod kątem motorsportu w każdym możliwym calu, razem nawet z wagą. Jeśli chodzi o Toyotę, to oczywiście to jest bardzo ważny dział motorsportu, bo w 2008 roku miała dosyć duże problemy finansowe ze względu także na ówczesnego prezesa, który niestety dosyć mocno był ekonomistą i twierdził, że tanie, proste samochody będą wystarczające i będą najwięcej zarabiać także dla marki. No właśnie, okazuje się, że jednak niestety nie. W 2009 roku przychodzi kolejny następca, Akio Toyoda, który jednak postanawia, że będą samochody bardziej sportowe, że stawiamy na to, żeby było trochę fanów z tego motoryzacji. No i tak oto
stworzył GT86, a w 2014 roku powiedział, że rozpoczynamy Gazoo Racing, czyli chcemy w naszych pracownikach wywołać efekt entuzjazmu oraz także właśnie fanu do motorsportu, którym dosłownie był także niesamowitym wielbicielem, bo był także oczywiście prezesem, który brał czynny udział w rajdach. I tak oto stworzył zespół Gazoo Racing, który na czele z słynnym kierowcą Tomim Mäkinenem stwierdził, że będą budować samochody. W szczególności właśnie samochód zwany GR Yaris. Samochód, który powstał właśnie spod jego ręki oraz Tomiego Mäkinena. To jest samochód, który powstał właśnie w Gazoo Racing. Gazoo Racing jest wymysłem właśnie Akio Toyody, czyli dział motorsportowy, jeśli chodzi właśnie o Toyotę, ze względu na to, że sam prezes Toyoty naprawdę ma ambicje i ma aspiracje rajdowe, uwielbia jeździć szybkimi samochodami i stwierdził, że koniec nudnej ery samochodów Toyoty. Tomi Mäkinen stworzył także samochód razem z całym Akio Toyodą oraz całym zespołem inżynierów. Samochód produkowany w Japonii na specjalne zamówienia, tylko i wyłącznie ręcznie, bo żadna fabryka nie jest w stanie go wyprodukować. Bo jest także totalnie, dosłownie inny względem tego, co dostajecie w normalnym Yarisie, a nawet w normalnej Corolli, bo jest niesamowitym hot hatchem, który ma być tak naprawdę rajdówką na zawołanie. Tak oto powstało Gazoo Racing z oddzielną fabryką, z oddzielnymi inżynierami, którzy stworzyli ten oto świetny bolid, jakim jest właśnie GR Yaris. I w nim dzisiaj właśnie faktycznie siedzę. Samochód, który powstał po to, żeby być jakby powiedzmy samochodem specjalnym, dosłownie powiedzmy homologation specialem, choć do końca niestety nie jest. Bazuje to najczęściej tak, że samochody do motorsportu, do WRC bierze się teraz najczęściej na bazie właśnie samochodów cywilnych. Toyota takiego samochodu nie miała i postanowiła stworzyć dosłownie taki samochód. I tak oto mamy właśnie także GR Yarisa, który został wyprodukowany z czystej pasji do motorsportu. Ja rozgrzewam dla Was ten samochód po to, żeby oczywiście opowiedzieć Wam o nim trochę więcej, bo to jest samochód, który był moim marzeniem, żeby zrobić dla Was ten cały materiał. Kto by pomyślał, że w GR Yarisie będzie taka niewyobrażalna inżynieria jak na dzisiejsze standardy? No właśnie, pod tą maską, która jest niesamowicie lekka, to jest po prostu tak lekkie jak piórko, ale sam samochód także waży niedużo, to jest 1280 kg z manualem lub także z automatyczną skrzynią biegów raptem 20 kg więcej. To jest ta stara motorsportowa oczywiście szkoła, która mówi, że lekki samochód jest szybszy w zakrętach i szybszy w prostej. No właśnie, ale coś musi ten samochód także napędzić. A napędza go niesamowity silnik, który jest inżynieryjnym cudem. 3-cylindrowy silnik, tak. I teraz sobie macie pewnie skojarzenia z Dacią Duster albo Dacią Jogger w LPG i 3 cylindrach. Nie. Tutaj macie pojemność 1.6, typową motorsportową pojemność, 3 cylindry i niesamowicie mocno zaawansowany technologicznie silnik. No właśnie. Silnik, który tu jest zastosowany, to jest niesamowita inżynieria. Inżynieria, która jest jedną z najmocniejszych jednostek na świecie. No właśnie, bo macie 280 koni, który jest raptem z 3 cylindrów. Jest to niesamowicie przygotowany silnik. Dosyć także sporo się zmieniło w wersji poliftowej, bo został jeszcze bardziej także dopracowany. I także potrafi niesamowicie dawać emocje, a także tak jak widzicie stawiać także bokiem, co powoduje niesamowitą euforię. Silnik, który ma 261 koni w wersji przedliftowej, a teraz dostał jeszcze dodatkowo 19 koni. Zrobiono to dzięki temu, że zmieniono także charakterystykę silnika, zmieniono oprogramowanie, zmieniono także tłoki, które są teraz lżejsze oraz także wtrysk paliwa, który jeszcze podaje pod wyższym ciśnieniem paliwo. Silnik z dosyć dużymi pokładami także mocy oraz energii. Co prawda, czasem wyczuwalne jest to, że to jest tylko 280 koni, ale pamiętajcie, że ten silnik ma niesamowite pokłady energii zaszyte jeszcze w sobie.
Inżynieria techniczna ze względu na to, że cały środek tego silnika jest niesamowicie mocno zabezpieczony termicznie oraz także przygotowany na bardzo wysokie temperatury. A sama technologia, która jest zawarta w tym silniku, jest wręcz czymś niewyobrażalnym. Nawet same popychacze oraz same zawory są wypełnione sodem. Ten silnik także jest bardzo mocno, chodzi właśnie o temperaturę, zabezpieczony, ze względu na to, że same silniki trzycylindrowe przy takim stopniu sprężenia, jak tutaj jest zastosowany, dosyć mocno się grzeją. Temperatury także są tutaj niesamowicie mocno przemyślane. Duże, ogromne chłodnice z przodu, a także i oczywiście natryski wody na intercooler. Ten intercooler, który jest tutaj zrobiony za pomocą Icy Water, jest w stanie utrzymać te dodatkowe 20 koni, które faktycznie naprawdę ciężko tutaj cały czas, żeby były dostępne, bo po prostu Yaris także musi mocno wytrzymywać z temperaturą. Dlatego także ma tyle chłodnic oraz dlatego ma też po prostu tyle zabezpieczeń termicznych. 3 tak naprawdę natryski oleju na każdy z 3 tłoków, to macie 9 natrysków oleju. Dodatkowy płaszcz wodny w tym silniku po to, żeby oczywiście był jak najbardziej zabezpieczony, bo sama Toyota stwierdziła, że ten silnik będzie miał także bardzo wysoki stopień sprężania po to, aby oczywiście mieszanka była jeszcze bardziej dopakowana i żeby jeszcze więcej energii i mocy z niego także wydostać. To daje właśnie te 281 koni. Ale co ja Wam tam będę mówił o koniach? Tu jest także dosyć wysoki moment obrotowy. No, dobre pytanie, ile? Czekajcie. 390, dobrze myślałem. Przywędrowało tu jeszcze dodatkowe 30 Nm momentu obrotowego, bo właśnie inżynierowie cały czas, nawet w wersji po faceliftingowej, działają i sprawdzają, co klienci robią z tymi samochodami oraz także, co sam Morizo robi z tym samochodem i jak mocno jego katuje i sprawdza jego wytrzymałości. A także wytrzymałość tego silnika jest też niesamowicie przemyślana. Jeśli chcielibyście więcej się dowiedzieć aspektów technicznych, odsyłam Was do naszego przyjaciela z Powagowanych, który zrobił niesamowitą analizę tego silnika, dlaczego jest faktycznie takim fenomenem. On czeka na dosłownie Waszą reakcję, ale także dzięki temu jest niesamowicie mocno posłuszny ze względu na to, że ma także odpowiedni arsenał technologii, która jest tutaj zastosowana i czuć tutaj dosłownie tego ducha rajdowego, który był na przykład także w Lancerze, czy także w Subaru Imprezie, bo w końcu Yaris, powiedzmy, jest trochę jakby także ich następcą. A to wszystko jest dosłownie napędzane przez silnik trzycylindrowy o pojemności 1,6, który trochę historycznie nawiązuje do właśnie sportów motorowych, w których właśnie te 1.6 było dosyć popularne. 280 koni z 3 cylindrów to nie jest jakby koniec. Te samochody, które przyjeżdżają tutaj na tor Łódź i mają także swoją oczywiście klasę, czasem potrafią mieć nawet i 400 koni, a nawet i 600 koni. Niestety tylko jest jeden mały pewien problem. Na sterowniku, który jest tutaj zamontowany przez Toyotę, nie podniesiecie mocy. Musicie zakupić osobny sterownik, który kosztuje dodatkowe 20-30 tysięcy złotych i wtedy możecie się bawić jeszcze bardziej z tym silnikiem. Ale jego wytrzymałość jest niesamowicie mocno przeliczona. No, to jest już konkretne coś. Ale jeśli macie tak dużą moc, to oczywiście także trzeba to zatrzymać oraz także napędzić, a napędzanie i zatrzymywanie działa za pomocą tych kół. 18-calowe koła, oczywiście BBS-y, kute, te niesamowite koła, które potrafią naprawdę srogo kosztować także jako używane. Co ważne, w tym samochodzie także są opony dosyć specyficzne, Micheliny Pilot Sporty 4S, które wymagają dosyć sporo jednak dogrzania na torze, żeby zaczęły także kleić, ale dzięki takim oponom, dosłownie wyjeżdżając już z salonu, możecie także bawić się na torach, a także i na szutrach, gdzie także pokazują dosłownie delikatnego pazura. W środku także jest dosyć sporo technologii. Oprócz samych hamulców, które macie naprawdę duże, 356 mm tarczy wentylowanej, do tego 4-tłoczkowe zaciski, oczywiście polakierowane w czerwień i dopiskiem GR, już oczywiście robią tutaj niesamowitą robotę. Nie mogę, te heble są po prostu wręcz niesamowite. Chłodzenie oczywiście tych hebli też jest odpowiednio zastosowane, bo są także dukty powietrza. Oraz także tylne zaciski,
które też nie są małe. 256 mm tarcza i także dwutłoczkowy zacisk też robi to robotę. Ma być jeszcze lepiej. Dołożono także tutaj klocki, które są bardziej wyścigowe, bo w końcu ten samochód ma przeznaczenie w większości na torze. Ma także jeździć. I pełny ogień. Dohamowanie, hamulce, to także jest ważny element. 14-calowe tarcze z przodu oraz 11-calowe z tyłu. 4-tłoczkowe zaciski, a one w ogóle nie puchną. To jest bardzo fajne. Co prawda Yaris także jest lekkim samochodem. 1300 kg z wersją z automatem. To jest naprawdę niemały szkopuł, żeby taki samochód właśnie tyle ważył. I to jest wręcz fenomenalne, że inżynierowie walczyli tutaj dosłownie o każdy gram masy. W Yarisie naprawdę widać na każdym możliwym calu, gdzie oszczędzano także na masie. Lekkie fotele, a także zobaczcie na podłogę. Podłoga, która jest wykończona dosłownie z kartonu od jajek, a nie jakiegoś super miękkiego dywanu. Tutaj ma być wszystko lekkie i faktycznie czuć. No ale sama platforma podłogowa też została mocno zmodyfikowana względem Yarisa. Jest także hybrydą połączoną, bo z przodu macie płytę podłogową od Yarisa, szerokości Yarisa i jakby całe komponenty związane z Yarisem, ale praktycznie za środkiem samochodu pojawia się poszerzenie. Poszerzenie, które dodaje stabilności temu samochodowi i umożliwia także zastosowanie napędu 4x4, który tutaj jest, bo z tyłu jest platforma z Corolli. Tak, czyli o wiele szerszy rozstaw osi i także o wiele szerszy rozstaw tylnych kół, dzięki czemu faktycznie można się pobawić na torze. Co z zawieszeniem? Zawieszenie to jest mocna hybryda. Hybryda, która tak naprawdę jest połączeniem Yarisa oraz Corolli. Dodatkowe spawy, dodatkowe klejenia, których jeszcze wzmocniono podczas oczywiście liftingu, po to, żeby był jeszcze bardziej posłuszny dla kierowcy. I to niesamowicie mocno czuć. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu wielowahacz wleczony, połączony z napędem 4x4, robi po prostu cuda z tego samochodu. Zobaczcie, jak on się słucha także układu kierowniczego. Układ kierowniczy też nie jest przypadkowy, jest bardzo ciasny i bardzo ma niewielką ilość wspomagania. Jest także w pełni aluminiowy, dzięki czemu oczywiście postarano się o to, żeby był jak najniższy środek ciężkości oraz także, co ważne, masa. Zobaczcie, jak on się trzyma, przyklejony wręcz niesamowicie. To jest zasługa właśnie tego, że zawieszenie zostało mocno dopracowane też w wyścigach długodystansowych, które właśnie są praktykowane przez Morizo. A ja tak mówiąc do Was, do tej kamery, na tych naprawdę slajdach jestem wręcz po prostu niesamowicie zadowolony z tego, jak ten samochód jeździ. Zawieszenie jest faktycznie trochę miększe niż było w poprzedniku, czyli w wersji przedliftowej, dlatego że ludzie skarżyli się, że na torze jest niestety trochę za bardzo twarde i Toyota wzięła to do siebie, bo w końcu słucha swoich klientów, którzy jeżdżą tymi samochodami w niejednym track dayu. Ale sam GR Yaris nie byłby sobą, gdyby nie był oczywiście z napędem na 4. Napęd, który jest tutaj realizowany, jest to napęd GR4. Jest to coś innego niż tak naprawdę stosowane wcześniej napędy na poziomie Haldexa. Napęd, który tu też jest zastosowany, to warto wspomnieć o tym, że to jest napęd typowo stały, różniący się niesamowicie mocno od Haldexa. Dlaczego? Dlatego, że ma z tyłu oczywiście sprzęgło wielopłytkowe, które cały czas dystrybuuje moment obrotowy. Nie robi takiego czegoś jak Haldex, że odpina Wam przednią czy tylnią oś, tylko cały czas dystrybuuje moment obrotowy tak, żeby było pomiędzy przodem a tyłem, dzięki czemu faktycznie także ESP działa w takiej formie, że możecie sobie dosłownie lewą nogą dohamowywać i przenosić tą masę z przodu dosłownie na tył. Niby jest dosyć mocno zbliżony, ale jest kompletnie inny. Jest to oczywiście stały napęd 4x4 z możliwością rozdzielenia mocy i momentu obrotowego, którym sobie sterujecie właśnie z kabiny. Jestem także ustawiony w odpowiednich trybach, bo to jest ważne. Teraz w tym samochodzie także tryby jazdy są odpowiednio dostosowane do tego, żebyście mogli sterować silnikiem, a także i oczywiście też napędem, tak jak było to w poprzedniku, ale zmieniło się to trochę ze względu na to, że teraz nie macie dostępnych tak naprawdę tych, powiedzmy, tych 3 trybów, że były dosyć nastawione tak raz i koniec. Teraz macie tak naprawdę tryb normal, który jest 60/40, który jest takim bardziej przednionapędowym samochodem, ale także oczywiście jest tryb gravel oraz track.
Tryb Track daje Wam najwięcej. Cały czas dystrybuuje moment obrotowy pomiędzy przednią a tylnią osią, dzięki czemu faktycznie możecie dosłownie robić takie rzeczy jak to. Wchodzicie w zakręt, odciągacie ręczny, dociskacie gaz i wychodzicie. I to właśnie ma za zadanie robienie właśnie torsen. Ale to, co jest najważniejsze w tym samochodzie i w wersji poliftowej, to jest to, że w końcu zrezygnowali z pakietu VIP oraz pakietu Sport, w którym jakby mocno rozgraniczali klientów, którzy chcieli mieć szperę lub nie. Teraz w tym momencie macie dostępne właśnie szpery w tym samochodzie w standardzie, czyli macie z przodu torsena oraz z tyłu torsena. I nie bez przypadku ten torsen dosłownie był stosowany praktycznie w każdej wyjeżdżającej Toyocie w poprzedniej generacji, a teraz jest dosłownie standardem. Zmienia cały czas moment obrotowy pomiędzy przednią a tylną osią i to mi się niesamowicie mocno podoba ze względu na to, że po pierwsze samochód przewiduje to przez G-sensory oraz przez to, jak otwarta jest przepustnica oraz jak działają hamulce, po to, żeby także odpowiednio dystrybuować ten moment i moc, tak żebyście na przykład mieli więcej momentu obrotowego przy wychodzeniu na tylnej osi, właśnie żeby było także więcej trakcji. No i także napęd. Napęd, który jest tutaj zrealizowany za pomocą dosłownie torsena, robi niesamowite wrażenie, bo macie z przodu torsena, jak i z tyłu, który cały czas dba o to, aby był odpowiedni vectoring momentu obrotowego w tym samochodzie. Ostre dohamowanie, dwójka i wchodzimy w zakręt. Ja pierdykam, jakie to jest zabawka! I normalny ręczny, który po pociągnięciu daje Wam możliwość rozpięcia także napędu. No i także hamulec ręczny, który jest niesamowity ze względu na to, że rozpina także napęd po to, żebyście mogli dosłownie zakręcić bądź. No właśnie. Więc to jest niesamowity wyróżnik GR Yarisa, który go mocno przybliża do rajdowych legend takich jak Subaru, Impreza czy Lancer Evo. Przedliftowy Yaris GR to oczywiście jest legenda. Legenda jeśli chodzi o zewnątrz, ale także w środku był niesamowicie mocno dopracowany. Co prawda Toyota oczywiście musiała wziąć parę elementów ze swoich modeli, które dobrze znacie. A że ten samochód bazuje na Yarisie, no to faktycznie jest tutaj tego Yarisa bardzo dużo. Cała deska rozdzielcza jest z Yarisa, to wszystko jest przeciągnięte dosłownie z Yarisa i są też z tym związane problemy, takie jak na przykład problematyczna trochę skrzynia biegów, bo potrafi mieć niestety swoje małe bolączki podczas jazdy, ale najbardziej problematyczna jest oczywiście pozycja za kierownicą, ustawienie tego śmiesznego ekranu, który wystaje tutaj z deski rozdzielczej i lusterko, które zabiera niestety dosyć dużo przestrzeni. Bardzo wysoko się siedzi, lusterko praktycznie zabiera Wam mocno widoczność do przodu, macie dosłownie tylko taki lufcik do tego, żeby spojrzeć gdziekolwiek, ale te elementy nie są do końca idealnie zaprojektowane pod motorsportowe dalsze przedsięwzięcia, właśnie jeśli chodzi o właścicieli. Co jest w nowym? Chodźcie zobaczymy. Ale poliftowa wersja zmieniła naprawdę dużo. Po pierwsze właśnie ergonomia, a także i właśnie usadowienie fotela. Zobaczcie, że fotel jest ustawiony kompletnie niżej. W końcu nie trzeba robić modyfikacji fotela. Fotel jest obniżony prawie chyba o 15 czy nawet 20 mm. Zmieniono także oprogramowanie, jeśli chodzi o poduszki, bo ważna jest także kalibracja, jeśli chodzi właśnie o airbagi. Lusterko powędrowało do góry i w końcu zmieniono deskę rozdzielczą, dzięki czemu mamy o wiele więcej także widoczności do przodu. No właśnie, i ta deska rozdzielcza także jest dosyć ciekawa. Wszyscy mówią, że wygląda jak Mercedes-Benz Sprinter. Trochę tak jest. Niestety materiały, jeśli chodzi o wykończenie tego samochodu, to wszystko jest niesamowicie mocno utylitarne, to wszystko jest twarde, ale bierze Toyota pod uwagę to, że w większości klienci jednak ten samochód zaczynają przerabiać. To wszystko, co tutaj zostało zastosowane, jest o wiele bardziej ergonomiczne, łatwiejsze na przykład do offlockowania, czy także łatwiejsze do zgrania na przykład z klatką bezpieczeństwa, która w tych samochodach dosyć często także ląduje. Nowy ekran i nowe multimedia, które zostały tutaj wkomponowane i są niżej, a także i skierowane do kierowcy. Układ klimatyzacji także skierowany do kierowcy. Cała deska rozdzielcza jest o wiele bardziej ukierunkowana w stronę kierowcy. Zmienił się także wyświetlacz, który teraz faktycznie jest nowym wyświetlaczem
i nie są to analogowe wskaźniki, tak jak były to w przypadku przedlifta. Teraz dostaliśmy właśnie 12-calowy ekran, który jest znany na przykład z Corolli. Fajny, kilka różnych trybów, do jazdy oczywiście po torze i dosyć sporo informacji właśnie z telemetrii tego samochodu, więc to jest naprawdę na plus. Tutaj ręczny, który oczywiście jest pod Waszą ręką, to jest naprawdę świetne. Mamy także to charakterystyczne pokrętło z trybami jazdy i sterowaniem także napędami. Pojawił się właśnie selektor do trybów jazdy związanych z silnikiem, skrzynią biegów i tak dalej. No i tak jak widzicie, przywędrował tutaj wybierak skrzyni biegów właśnie od tej automatycznej 8-stopniowej skrzyni i to jest największa robota. Kierownica została ta sama, dorzucono także parę przycisków takich jak Icy Water Spray, czyli także odchłodzenia intercoolera, no i przywędrowały tutaj łopatki po to, żebyście mogli sterować sobie tą skrzynią. Zmianą w wersji poliftowej jest także dołożenie w końcu skrzyni automatycznej. W poprzedniej generacji, jak i w poprzedniej wersji przedfaceliftingowej była dostępna tylko i wyłącznie manualna 6-stopniowa skrzynia, która robiła naprawdę świetną robotę, chociaż były dosyć spore problemy z jedynką, dwójką haczącą po jakimś dłuższych przebiegach i dosyć mocnym upalaniu na torze i najczęściej lądowała tutaj sekwencyjna skrzynia biegów, którą dokładali właściciele. Teraz aktualnie za minimalną dopłatą możecie także wybrać sobie skrzynię 8-biegową. Tak, 8. DCT? Nie, moi drodzy, to nie jest dwusprzęgłowa skrzynia. Jest to skrzynia hydrokinetyczna i teraz zaczyna się robić trochę dziwne. Jak skrzynia hydrokinetyczna w sportowym samochodzie? No dobra, ale cały ten materiał był poświęcony także temu, że jest to wersja poliftowa i w tej poliftowej wersji doszedł także automat. Dla purystów nie do końca będzie to świetne rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że automat zawiera, powiedzmy, przyjemność z jazdy. Nie do końca. W tym samochodzie okazuje się, że przy automatycznej skrzyni biegów do setki jesteście szybsi. Na torze też, powiedzmy, jesteście w miarę szybsi, ale jeśli jesteście dosłownie wgryzieni w waszego Yarisa z manualną skrzynią biegów, która, by the way, niestety trochę się potrafiła czasem sypać, bo była najbardziej normalnym elementem w całym Yarisie, to tutaj macie nową 8-biegową skrzynię, która nie jest skrzynią dwusprzęgłową. I tutaj niestety Porsche, czy parę jeszcze innych marek może dosłownie się śmiać. Halo Toyota, jak to wy żeście zrobili, że wsadziliście tutaj hydrokinetyczną 8-biegową skrzynię? No właśnie, chodziło o wagę oraz chodziło także o płynność działania tej skrzyni. I faktycznie tak jest. Płynność działania tego cuda, które jest tutaj zastosowane o 8 przełożeniach, ale pięknie was stawia. On tak właśnie czeka dosłownie na waszą kontrę i delikatnym ślizgiem czterokołowym was ciągnie. Wow! No właśnie, jest to 8-biegowa skrzynia stworzona właśnie przez Gazoo Racing tylko i wyłącznie dla tego modelu. Ma bardzo niewielką wagę oraz kompaktowe rozmiary, bo wcisnąć to do Yarisa 8-biegową skrzynię nie jest łatwo. I waży raptem dodatkowe 20 kg i zwiększa masę Yarisa z 1280 kg, której tak już naprawdę jest niesamowitą wagą, do 1300 kg. Macie 8 przełożeń, a także i niesamowite oprogramowanie. Podpięta do wszystkich możliwych sensorów, do przeciążenia, do gazu, do hamulca, do kontroli trakcji, jest w stanie przewidzieć, co się dzieje i jest także w stanie w trybie sportowym wiedzieć o tym, żeby zrzucić albo wrzucić następny bieg. Chociaż nie uważam, że jest to idealna skrzynia. Na początku moi koledzy mówili o tym, że to jest kurczę killer i że to będzie skrzynia, której nawet Porsche się nie powstydzi. Nie do końca. Po jazdach tutaj na przykład z Tomkiem Prezesem, który wyczyniał dla was takie oto ciekawe cuda, dosłownie na tym torze. Okazuje się, że nie do końca jest ta skrzynia tak mocno przewidywalna. Trafi naprawdę dużo, ale niestety na górce tutaj naszej łódzkiej pomiędzy dosłownie tymi kilkoma zakrętami bardzo długo chce trzymać trójkę i chce podnieść ten samochód przy niewielkiej, powiedzmy, mocy i niewielkiej pojemności właśnie także
za pomocą tego trzeciego biegu, zamiast zredukować i dosłownie widzicie, czeka dosłownie na każdą waszą reakcję, a jak coś źle zrobicie, to dostaniecie plaskacza dosłownie w twarz. Sama skrzynia jest także połączona z napędami Torsena i to robi niesamowitą robotę w tym samochodzie. To sprawdzimy oczywiście w praktyce. Skrzynia jest niesamowicie płynna, faktycznie została zastosowana tutaj, jest lekka, 30 kg masy raptem to jest właśnie waga tej skrzyni, bo jednak sam GR Yaris ma bardzo niewielką przestrzeń także pod maską, więc trzeba było to upakować. I to, że inżynierowie zrobili to w raptem 30 kg i rozmiar kompaktowej, 6-biegowej manualnej skrzyni, to jest wręcz chapeau bas. Ale między tymi biegami one naprawdę są krótkie. Ale ja uważam, że kurczę, ona potrafiłaby jeszcze bardziej agresywnie jeździć, jeszcze bardziej agresywnie zmieniać te biegi. Oczywiście macie łopatki i kiedy zaczniecie się nimi bawić, to ona trzyma, nie zmienia tych biegów. Kiedy wrzucicie sobie tryb manualny, ona nie przepina na kolejny bieg, tylko będzie trzymać dosłownie pod odcinką. O właśnie, nie wrzuci kolejnego biegu, bo wie, że jest zastosowana w motorsportowym samochodzie. Ale zdarzyły nam się także momenty podczas nagrywania tego całego materiału i ujęć dla Was, że Tomek miał problem, że niestety pomiędzy drugim a trzecim biegiem w pewnym momencie niestety go przepinało. Ale działa fenomenalnie. I redukcje są także jeszcze bardziej przyjemne. Nowy GR Yaris to także dosyć dużo zmian technicznych i także wyglądowych, które miały oczywiście zastosowanie przez klientów, bo okazywało się, że coś nie do końca grało. Tutaj w przypadku nowego GR Yarisa został zmieniony także przód oraz zderzak. Tak jak zobaczycie, zderzak jest naprawdę agresywnie narysowany, bardziej agresywnie niż było to w poprzednim właśnie egzemplarzu. Zostały pozmieniane także te elementy boczne, bo okazuje się, że właściciele dosyć często potrafili także na przykład skosić słupek, skosić jakiś pachołek i najczęściej ta część została po prostu zniszczona i trzeba było także ją wymieniać. Czy to intercooler, czy także te dolne warstwy. Teraz okazuje się, że zderzak jest zrobiony z 3 elementów i które o wiele łatwiej także wymieniać, co okazuje się, że na przykład na takim naszym łódzkim torze dosyć często się zdarza, więc teraz możecie powymieniać sobie dokładnie te elementy. Mamy także chłodnicę od skrzyni biegów, mamy wloty do intercoolera, mamy także tutaj właśnie dużą chłodnicę z napisem GR4 i teraz mamy także zmianę. Wszystkie kratki, które zostały tutaj zastosowane, są w pełni metalowe ze względu na to, że klienci je niszczyli podczas na przykład jazdy po szutrze, czy także po jakichś gorszych rodzajach dróg. Dodatkowo przywędrował tutaj system IC, czyli mamy tutaj wodne chłodzenie, jeśli chodzi o intercooler, dokładnie natrysk wody. Tutaj mamy zastosowaną takie dysze, które automatycznie, kiedy włączymy sobie to przyciskiem w kabinie, momentalnie schładzają także intercooler oraz także właśnie chłodnice, które są tutaj zastosowane. Dodatkowa jeszcze chłodnica tutaj, bo jednak Yaris potrzebuje naprawdę dużo chłodzenia ze względu właśnie na swój silnik. Nie zmieniło się zbytnio za dużo, to nadal jest to napompowana duża zabawka i nadal jest niesamowicie lekka. Lekkie błotniki z aluminium, niesamowicie lekka maska, a także i dach z karbonu. Tak, dach oczywiście także jest w pełni karbonowy, z pomocą takiej nalepki zastosowanej. Pod spodem jest w pełni kompozytowo-karbonowy dach i po ściągnięciu tego, kiedy to ładnie polakierujecie, naprawdę to ciekawie wygląda, ale zmniejsza oczywiście wagę, ale co najważniejsze także obniża środek ciężkości, co jest ważne dla tego samochodu. Widzicie różnicę? To jest przedliftowy, to jest poliftowy. Praktycznie zmian z boku nie ma, nadal jest świetnie narysowaną żabą, nadal jest niski i nadal jest horrendalnie poszerzony ze względu na to, że to jest platforma właśnie Corolli, ale z tyłu pojawiło się troszeczkę więcej zmian. W szczególności został odmłodzony dosłownie ten tył. Mamy nowoczesne światła z takim LED barem pociągniętym w środku. Pojawiły się także światła do wstecznego tutaj oraz przywędrowało trzecie światło stopu tu, ale jest to zrobione ze względu na to, że górna część w formie tego spoilera jest polakierowana po pierwsze na biało, a także pozbyto się oczywiście tego światła ze względu na to, że bardzo duża ilość właścicieli modyfikuje ten element, czyli wsadza tutaj większy spoiler, zmienia tą delikatnie aerodynamikę i wtedy jakby światło stopu, które jest tutaj, jest o wiele łatwiejsze i nie trzeba go także przenosić. Mocno napompowane zderzaki. Zobaczcie też, jakie one są giętkie. To wszystko chodzi o to, żeby tutaj była oczywiście odpowiednia waga
i także te plastiki są zrobione z jakichś specyficznych także polimerów oraz także oczywiście charakterystycznej struktury dla Toyoty, po to właśnie, żeby było to wszystko lżejsze. No i także układ wydechowy oraz także kratka. Kratka, tak jak wspominałem, teraz też jest oczywiście metalowa, no i ten dyfuzor tylni został delikatnie przemodernizowany i nie ma takiego powiedzmy fejkowego dyfuzora, tylko dosłownie ta kratka, która pozwala temu, żeby ten zderzak się także nie napompował podczas przyspieszania. No i dwie konkretne końcówki układu wydechowego, które naprawdę sensownie brzmią. Chociaż nadal uważam, że modyfikacja wydechu, jeśli chodzi o Yarisa, to jest takie na dzień dobry, żeby on jeszcze lepiej brzmiał jak taka porządna rajdówka WRC. No, to teraz znajdźcie te różnice w praktyce. Macie na to dosłownie 10 sekund na wypisanie w komentarzu, co tu się faktycznie zmieniło, bo to jest wersja przedliftowa. Ale te rurki też są mniejszej średnicy. Tu. Interesuje Was praktyczność w tym samochodzie? To szczerze powiedziawszy zbytnio nie ma. Tutaj najbardziej było to wszystko pod kątem projektowane, żeby jakkolwiek weszły tutaj koła. Kiedy położycie sobie tylne fotele, faktycznie dodatkowe zapasowe koła na track day się zmieszczą. Nawet zobaczcie, jak to wszystko jest wykonane. To oczywiście jest tak niewielka tekturka i to wszystko jest tak lekkie, żeby ten samochód faktycznie spełniał wymogi, jeśli chodzi o wagę. Pod spodem mamy także umiejscowiony akumulator po to, żeby rozłożyć idealnie także masę. No i pojawił się także tutaj zbiornik o pojemności 3,7 litra na wodę, która właśnie chłodzi także intercooler. Więc jakby z praktycznością tego samochodu nie jest zbytnio dobrze, ale szczerze powiedziawszy, kto od niego oczekuje? Tu ma się zmieścić kask, strój, rękawiczki, buty, no i jakby powiedzmy także koła. No chyba że koła zawieziecie sobie lawet. No dobrze, moi drodzy, ale bez Was by tego nie było, więc jeśli dołączysz do subskrybentów kanału Motookiem, my możemy testować, dzielić się z Wami jeszcze większymi emocjami, takimi właśnie jak te dwa GR Yarisy na torze łódzkim. Więc dzięki Waszym subskrypcjom my możemy dalej się rozwijać. Przewidywalność tego samochodu, ruchy, które robicie, to czuć, że to nie jest Yaris i czuć, że to nie jest zwykły samochód sportowy, tylko zrobiony dosłownie z pasją, w każdym możliwym calu. I to jest wręcz fenomenalne w tym aucie i uzależniające. I nie dziwię się, że sprzedaje się tak szybko i nie dziwię się także ludziom, którzy go posiadają, że jeżdżą na wszystkie możliwe zloty, track day'e, czy także pojeżdżawki WRC. Bo ten samochód daje wręcz niesamowite możliwości dla właściciela. Niewyobrażalna jest to po prostu zabawka i spełnienie marzeń oraz także po prostu takiej ambicji w środku, że chcecie zrobić dla Was jak najlepszy film o GR Yarisie. Tym GR Yarisie, który jest tak niesamowicie mocno limitowany. A jednak nagle znajdują się 3 sztuki na naszym torze łódzkim, które możecie sobie, tak jak ja, przyjechać, wypożyczyć i dosłownie nacieszyć się tym samochodem. I nie zmieni tego biegu. Totalnie nie zmieni. To jest niesamowite, nie? Ta odcinka! No i tak już na zakończenie tego wszystkiego, tych całych wrażeń z jazdy, muszę Wam się przyznać, że to jest jedyny samochód, którego dosłownie się bałem. Bałem się niesamowicie tego dnia nagrań. Chodziło mi serce, kiedy go widziałem, ze względu na to, że wiem, że to jest po prostu jakby już tworząca się legenda oraz także samochód, który ma tyle w zanadrzu. Ale kiedy w niego już wsiadłem, okazało się, że jest jednym z najlepszych przyjacieli, jakie mógłbym mieć. To jest po prostu przyjaciel, z którego z chęcią bym w ogóle nie wysiadał. Którym bym z chęcią po prostu jeździł ile wlezie. I to jest najlepsze w tym samochodzie, że nie chcecie z niego wysiadać. A musicie z niego wysiąść, bo paliwo niestety kończy się trochę dosyć szybko, bo tylko 50 litrów zbiornika, więc niestety starczy Wam na parędziesiąt dobrych okrążeń naszych polskich torów.
Yaris się studzi i my też się studzimy po tych wrażeniach, po tych emocjach, po tym całym dniu nagrywania, tak naprawdę kilku dobrych dniach zdjęciowych. Jestem zakochany w tym samochodzie. Yaris GR jest czymś niesamowitym. Jest nowym rozdaniem w sekcji samochodów sportowych, dających niesamowite możliwości rozbudowy oraz także oczywiście uczestnictwa we wszystkich możliwych track dayach, mistrzostwach itd., itd. Ludzie z niego robią wszystko. Wsadzają klatki, wsadzają większe hamulce, polepszają jeszcze silniki, dodają niesamowitą ilość mocy, a to wszystko ten mały Yarisek dosłownie wytrzymuje. Automat jest do końca, powiedzmy, nie do końca moim ideałem. Lepiej jednak manualna skrzynia biegów daje jeszcze lepszy feeling, ale dla kogoś, kto chce zacząć, to skrzynia automatyczna będzie także bardzo fajnym wyborem. Cieszę się także, że wersja po faceliftingowa dodaje bardzo fajne elementy, te, które właśnie pożądali klienci. Chcieli lepszy zderzak, więcej wlotów, lepsze chłodzenie, ale najbardziej narzekali na wnętrze i tutaj się to niesamowicie mocno zmieniło. A dla mnie to jest chyba jedna z najlepszych zabawek, która musi stanąć w moim garażu. Chciałbym także oczywiście Wam podziękować za obejrzenie tego materiału, podziękować także Toru Łódzkiemu, który stwierdził: słuchajcie, Wy musicie to zrobić i musicie się przejechać najnowszym GR Yarisem. Dzięki, nie zapomnijcie dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo jeszcze nie raz zawitamy na Tor Łódzki. See ya!